Już jest nas ponad 100. Książulo, idziemy po ciebie. Hej YouTubcy, zanim wybierzemy się w dzisiejszą podróż, to chciałbym przede wszystkim Wam, drodzy subskrybenci, podziękować. Już jest nas ponad 100. I wiem, co po niektórzy powiedzą, co to jest ponad 100 subskrypcji, przecież to jest nic. No słuchajcie, po pierwsze to jest mój mały sukces, nie ma żadnych podwójnych kont, nikogo nie zmuszam, żeby subskrybować, a po drugie, co jest dla mnie też ważne, że content, który oglądacie, jest pozbawiony jakichkolwiek dram, jakichkolwiek kontrowersji. Po prostu zwykły chłopak, czyli ja, jeździ sobie, je kotleta i Wam to pokazuje w jak najbardziej luźny sposób. No i to jest dla mnie ważne, a dobrze wiemy, jak nasza nacja lubi dramy, lubi kontrowersje i afery koperkowe, a tutaj tego nie zaznaczycie. No i co? Nie uświadczycie chyba, tak to się mówi. No i co? No i dla mnie te 100 subskrypcji plus jest mega sukcesem, a mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. A tym, którzy tego jeszcze nie zrobili, to zachęcam po prostu takie coś sobie zrobić, zasubskrybować, ten dzwoneczek wcisnąć, no bo po prostu wiecie, każda nowa miejscówka wyjdzie Wam, będzie w polecajkach przez YouTubca i być może, prawdopodobnie, jeżeli mieszkasz w Anglii, w jakimkolwiek tam mieście, gdzie serwują, to ja się tam wybiorę, bo takowy mam zamiar. A nie tylko jem kotleta, nagrywam i Wam pokazuję, ale pamiętajcie, że po każdym epizodzie jedziemy do mnie i podsumowujemy całą miejscówkę. Wajby, ceny, porcje, no i najważniejsze, znaczy już powiedziałem, kicing, ceny, ile hajsu mnie to kosztowało i finalny dajemy werdykt, susza albo smaczy. Także słuchajcie, nic innego mi nie pozostaje, jak Was zachęcić do subskrypcji. Szukając miejscówki w Bradford, napotkałem się na parę miejscówek tak naprawdę, tylko że dzisiaj my się wybieramy do Polski Klub Jagoda. A dlaczego wybrałem akurat to miejsce? No ze względu na to, że jak sobie tutaj widzicie, jest centralnie obok Polish Community Center. Tam jest sobotnia szkółka i w ogóle, a mnie takie coś zawsze interesuje. No i co? Pojedziemy tam, zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie może wejdziemy do tego Polish Community Center, zobaczymy jak to wszystko wygląda, funkcjonuje. A póki co, skoro jedziemy do Bradford, to czas na ten bardziej interesujący kącik, czyli co? PL bawi, Ania uczy. No i co, Aniu? Powiedz może nam coś ciekawego na temat polskiej społeczności w Bradford. Polska społeczność w Bradford ma długą historię sięgającą czasów II wojny światowej, kiedy to wielu Polaków osiedliło się w Wielkiej Brytanii. W Bradford powstała parafia Matki Bożej Częstochowskiej, która odgrywa kluczową rolę w integracji i podtrzymywaniu polskich tradycji religijnych oraz kulturalnych. W mieście działa również Polskie Centrum Społecznościowe, zlokalizowane przy 1514 Edmund Street, BD 50BH, które organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne i społeczne, wspierając tym samym integrację Polaków w lokalnej społeczności. Polacy w Bradford są aktywni w różnych sferach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Istnieją grupy na platformach społecznościowych, takie jak Polacy Bradford Ogłoszenia na Facebooku, które umożliwiają wymianę informacji, ogłoszeń i wzajemne wsparcie wśród członków społeczności. Warto również wspomnieć o pomniku w Bradford, poświęconym polskim żołnierzom, którzy oddali życie walcząc u boku aliantów podczas II wojny światowej. Jest to ważne miejsce pamięci dla lokalnej Polonii. Polska społeczność w Bradford przyczynia się do różnorodności kulturowej miasta, jednocześnie pielęgnując swoje tradycje i wspierając nowych przybyszów w adaptacji do życia w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, tak mi się zdaje, że witamy w Bradford.
PL. Zachowuj się przed widzami. Dobra. Sorry, Ania. Bradford. Hej YouTubcy, słuchajcie, jestem już pod miejscówką i z tego co zauważyłem, ale to zauważyłem już wcześniej, na Google Map zawsze patrzę mniej więcej gdzie zaparkować i tak dalej itp., że tu jest za darmo 2 godzinki i widzę, że jest naprawdę sporo miejsca, także jeżeli ktoś tu sobie przyjedzie, 2 godzinki ma na spokojnie na zjedzenie jedzonka i mam nadzieję, bo to jest polski klub i w ogóle ze zdjęć wygląda, że to nawet taki ala pubik wyglądał, chyba że te zdjęcia są stare. Mam nadzieję, że jest oczywiście co? Bro, ale żeby się przekonać, zapraszam. Polski klub Jagoda, Bradford. Dobra YouTubce, jak widzicie jestem już w klubie polskim Jagoda w Bradford i nie mogło być klubu polskiego bez alka, czyli co? Pijemy bombeczkę za wasze zdrowie i pijemy bombeczkę za ponad 100 subskrybentów. Wasze zdrówko. Dobra, ja już zamówienie złożyłem, także przychodzi jedzonko, od razu wjeżdżamy w nie, bo ja jestem mega głodny. Chyba co epizod tak mówię, ale po prostu tak sobie ustalam dzień, żebym był głodny i żebym jak najwięcej mógł zjeść. No i co, zostaniecie do końca, będzie podsumowanie, będą ceny i finalny werdykt, a już pierwsze danie wjechało, także zapraszam. Dobra, a jak widzicie wjechał na pierwsze danie wjechał żurek. Oczywiście bez próbowania wjeżdża z automatu pieprz i sól. I czas spróbować. A to jest mój prywatny ochroniarz na dzisiaj. Siemanko. Chyba został mi przydzielony ze względu na moich 100 subskrybentów, czyli już jestem youtubercem, już jestem celebrytą, ale próbujemy. Kwaskowaty, jest dobry. Do tego są jajeczka, patrzcie sobie na to. Do tego są jajeczka, dwie półki i masa kiełbasy. A tu ktoś chyba chce coś. Na bank polska kiełbasa, na bank polski zakwas, to mi się zdaje, że to takie jest, na takich zakwasach się robi te zupy. Po prostu smakuje tak jak żurek, który jadam w Polsce. I ta kwaskość tej zupy jest dobra, a ja jestem głodny, czyli to jest perfect combo. W ogóle nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, jeżeli jestem gdzieś w jakichś pubach angielskich u nas, to lubię bardzo takie dog-friendly miejsca. No i co? I tutaj widocznie tak jest. Hej! Jest mój nowy kolega. Albo koleżanka, bo płci nie sprawdzałem. Aż mi pieska szkoda, bo za każdym razem jak jem, to młody się patrzy. Zobaczcie na to. Po złości chyba nie spojrzał. Nie ma nic lepszego niż sobota
bo ja jestem tutaj w sobotę, a wy to oglądacie w niedzielę, niż cozy miejsce w Bradford. Mega wygodne sofki, fajne wibracje w lokalu, a przede wszystkim pyszne wasze zdrówko. Dobra, ja z góry was przepraszam za dźwięki, takie dźwięki, bo po prostu u góry są chrzciny i zespół ma próbę. Mam nadzieję, że to nie zaburzy naszego dźwięku tutaj i mam nadzieję, że podczas edycji postaram się jak najbardziej to zaniżyć. No i co? Widzicie obiadek, mielone, dawno mielonych nie miałem. Mielone ziemniaczki, buraczki, kapustka. Trzeba spróbować, bo dzięki temu tutaj winnemu smak i głód jeszcze bardziej się wzmógł. Także zapraszam. Jak widzicie, porcja jest przeogromna, a to jest kotlecik mielony. No i jedno jest bardzo dla mnie ważne osobiście, czy ono nie jest różowe. Chyba każdy się zgodzi, że nie ma nic gorszego niż różowe mielone, a to takowe nie jest. Spróbujemy samego mielonego, a później kapusty, buraczki i ziemniaczki. Przepyszny, przepyszny. Wjeżdżamy w buraczki teraz. Dobre. Wyraziste buraczki. Ani nie przepieprzone, ani nie przesolone. Kapustka. Pekińska kapusta. Ale zobaczcie, bo ja tego chyba nigdy w życiu nie widziałem, że tak naprawdę nie ma tu żadnego dressingu. Albo jest bardzo niezauważalny. Dla mnie osobiście jest to mega plus, bo ja nie lubię nie wiadomo jak nawalonych majonezów, jakichś dressingów, tych takich sztucznych z torebek czy coś. Także póki co, no nie póki co, bo main już był. Jagoda na plus. Chodź. Dobra, jestem teraz w innym pomieszczeniu, jest trochę ciszej, a przede wszystkim mam koleżkę, którego teraz będzie lepiej widać. To jest mój obronny piesio. No i co? Wjeżdża kawka, wjeżdża sernik, a najważniejsze, że ten sernik jest przez panią tutaj robiony i nie tylko sernik, tam ciasta też są. Po epizodzie w Rochdale nauczyłem się, że muszę się pytać, czy są ciasta własne, czy z cukierni. I te na szczęście są z klubu polskiego Jagoda. Dobra, czas na sernik. Pierwsze wrażenia tego sernika od razu, nawet jak go przekrajałem widelczykiem, to on jest bardzo taki pijankowy, bardzo delikatny. Ogólnie jak wiecie, albo nowi nie wiedzą, moim deserem jest brownie z lodami. Wiadomo, że w polskich restauracjach, w polskich miejscówkach ciężko będzie o taki deser. No i co? I ten sernik naprawdę daje radę. Dobra, czas na kawę. Kawa czarna, amerykana, bez cukru, bez mleka, bo PL innej nie pije. No i co? Jemy deserek i zabieramy się do domu. Pamiętajcie na podsumowanie. Hej, dobra, opuszczamy klub polski Jagoda, opuszczamy Bradford i co? Wbijamy do mnie.
No i trzeba podsumować tą mega fajną miejscówkę. Pa! Opuściliśmy polski klub Jagoda, opuściliśmy Bradford i co? I zawitaliście u mnie tutaj w studio na podsumowanie dzisiejszej miejscówki. Ale zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek mówić o tej miejscówce, to chciałbym Wam tutaj teraz pokazać coś przepięknego. I wiem, 106 plus, bo zakładam, że jest parę osób więcej teraz, ale małymi kroczkami i kto wie, może pewnego dnia ten oto srebrny przycisk z Alibaby wymienimy na realny z YouTube'ca. Dobra, dosyć biadolenia, wjeżdżamy od razu w podsumowanie. No i co? Zaczynamy od szocika. Szocik wódeczki z sokiem kosztował mnie 2,50 za szota, a 60 pensów za soczek. Nie mogło być inaczej, jak piweczko. Jeżeli miejscówka serwuje polski alkohol, to jest to dla mnie od razu jak najbardziej na plus. W tym miejscu polski klub Jagoda w Bradford serwowali przeróżnej maści alkohol. Mnie interesowało polska wódeczka, polskie piwko i takowe na szczęście dostałem. Piwko Perła kosztowało 3 funty 50 pensów. Dzisiaj na pierwsze danie wjechała zupa pod tytułem żurek. Żurek uważam za smaczny, troszkę innej konsystencji. Ja po prostu jestem chyba przyzwyczajony do żurków jakichś takich gęściejszych, ale nie było znaczenia, czy to jest gęste, czy nie, czy rzadsze. Smakował wyśmienicie, kwaskowaty, jajeczko, widoczna kiełbasa, wszystko. I zupa, którą widzicie teraz, kosztowała 4 funty i 50 pensów. Danie główne to było troszkę takie tricky. A dlaczego? Bo ja po prostu spotkałem się parokrotnie z kotletami mielonymi poza kanałem w ogóle, które w środku były takie pinkowate, czyli różowawe. Niedosmażona czy niedogotowana wieprzowina jest tragedią, ale tutaj było jak najbardziej inaczej. W ogóle cały ten obiadek, który sobie widzicie, kosztował 12 funtów. I co mi się podobało w nim, to tak naprawdę prostota. 2 pyszne kotleciki mielone, ziemniaczki, takie, nie wiem, baby potatoes czy coś. No i suróweczki. I ta surówka jedna mi się bardzo podobała bez dressingu. Ja nie jestem wielkim fanem dressingów. I co? I było idealnie za 12 funiaków. Czas na deser. Deserem dzisiejszym był sernik. Jak dobrze wiecie, stali bydbalcy, ja nie jestem fanem serników, ale z miłą chęcią sobie skosztuję. Jeden z najlepszych jakikolwiek ja jadłem serników to był sernik w Polish Tasty Cooking. Kurczę, zapamiętałem to. Tu jest filmik. Jeden z najlepszych serników w życiu jakikolwiek jadłem, ale ten tutaj zaproponowany przez panią, którą serdecznie pozdrawiam, był też dobry. Nie tak samo, bo po prostu to było takie jakby inne serniki, ale tutaj prostota, ale on był taki piankowaty, mega leciutki, z kawką, idealnie się komponował. No i co? Serniczek kosztował 2 funty, a kawka kosztowała 2,50. Łącznie za wszyściutko zapłaciłem 27 funtów i 60 pensów. No i co? Jeżeli chodzi o jedzonko, przepyszne, domowe. W tym momencie, który ja dostałem, uważam to za nie za bardzo skomplikowane jedzenie, ale ja ogólnie jestem fanem tego. Prostota, ale najważniejszy smak. Porcje ogromne. Drugie danie było naprawdę duże. Ja potrafię zjeść. I tutaj troszkę tak jakby musiałem wpychać na koniec, ale warto było, bo było przepyszne. Jeżeli chodzi o miejsce, samo miejsce, to ten w ogóle, ten lokal ma swoją taką dłuższą historię. Nawet nie wiedziałem, no bo właśnie to jest plus w tym kanale, że pojadę w miejsca, które nigdy w życiu nie widziałem, których nigdy w życiu bym się nie dowiedział, gdyby nie PL-owski content.
Pani mi powiedziała parę faktów historycznych, fajne są tam takie tabliczki. Pamiętajcie, obok jest Polish Community Center. Akurat byłem tam w sobotę i w sobotę były lekcje. Nie miałem wstępu tam, żeby jakiekolwiek Wam przebitki zrobić i bardzo dobrze, bardzo pozdrawiam panie, które nie za bardzo chciały mnie wpuścić, bo nie ma znaczenia, czy to jest kamera, czy nie. Przepisy są przepisami, a my przepisów nie łamiemy. Także idealnie, słuchajcie, są tam lekcje obok, ale koncentrujmy się na pani Jagodzie, bo zakładam, że imię pani właścicielki to jest Jagoda, skoro nazywa się to Polski Klub Jagoda. Jeżeli tak nie jest, to zapraszam, wpiszcie w komentarz, aby mnie poprawić. Dobra, jak już słyszeliście, tam parokrotnie podczas wideo była muzyka, bardziej jakieś basy czy coś. Co się okazało, u góry były bodajże chrzciny albo coś takiego. Na szczęście mogliśmy tam kawałek zobaczyć. Z tego, co się dowiedziałem, możecie tam sobie rezerwować do 100 komfortowo ludzi, czy to jakieś wesele, urodziny, chrzciny. Na dole też okazało się, że wieczorem czy po południu jest 18. Ślicznie to wszystko przystrojone wygląda. W ogóle cozy, niesamowicie. Ja lubię takie miejsca cozy, które sobie posiedzisz, czujesz się po prostu bardzo komfortowo. I było fajnie, bardzo mi się udało z jedzeniem, z tym, że nie było ludzi i mało tego, z tym, że zdążyłem szybciej, zanim te orkiestry by zaczęły tam pogrywać. Także co? To wszystko nakłada się na nie inny werdykt. Kurczę, aż tak głupio, cały czas takie werdykty są. Dlatego wasze w tym zadanie, żeby dać mi jakiś komentarzu badziewny lokal, w którym pojadę i w końcu może dam tą suszę, bo Polski Klub Jagoda w Bradford, werdykt, to były fanfary, jakbyście nie widzieli, smaczy, super atmosfera, cozy miejsce, ceny, uważam za to, co wszystko miałem, bo nie zapominajmy, tam był szocik wódeczki, piweczko, deser, kawa, starter, main, 27 funia, to uważam, to jest bardzo dobra cena. Nie zapominajmy, że możecie pójść do takiego zwykłego Dominosa i 3 dychy zostawić za jakąś badziewną pizzę i jakąś fantę czy coś takiego. Słuchajcie, robią tam różne imprezy, bookować, tutaj jest Facebook ich, nie ma tam jakiegoś menu, po prostu są dania takiego dnia. Jeżeli chcielibyście odwiedzić ten lokal, to zadzwońcie, spytajcie się, co dzisiaj, może nawet stoliczek zarezerwujcie sobie. Nie mam pojęcia jak tam jest ten busy, bo z tego, co widziałem, po prostu doświadczyłem, że ludzie sobie przychodzili i wychodzili, brali na wynos, zamawiali, także wszystko jak największy plus u pani Jagody. Co jeszcze na koniec? Na koniec jeszcze chciałbym dać tradycyjny apel, ale zanim powiem o tym apelu, to chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że tam pod tym całym klubem jest jeszcze parking. I ten parking jest 2-godzinny. Macie 2 godziny, to jest idealnie czasu, żeby na spokojnie sobie zjeść. Może nawet bilarda zagrać, bo tam przecież też jest salka bilardowa. Możesz sobie piwko wypić, pograć w bilarda, tak jak chłopaki, którzy pod koniec moich nagrywek przyszli. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że paru z Was zasubskrybowało ten kanał. Pograć w bilarda, zrelaksować się w polskim towarzystwie, posłuchać sobie polskiej muzyki. Na szczęście nie polskich reklam, które tylko i wyłącznie dają leki. Słuchajcie, epizodzik tradycyjnie w niedzielę po południu. Mi nic nie pozostaje innego jak podziękować za Waszą obecność. Jeżeli to jest ten apel, jeżeli znacie jakieś miejscówki, dajcie tutaj w komentarzu. Jeżeli byliście w Polskim Klubie Jagoda, też napiszcie Wasze wrażenia. I co? Polski Klub Jagoda, linki będą w komentarzu przypiętym i w opisie filmiku. A mi nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam w tą sobotę, wieczór wszystkiego dobrego i spokojnego tygodnia w pracy. Cześć Wam!